Cześć, tu Valencianistas z Subgalery z sojuszu Art of Dead z państwa 106. Liga Rezerwuaru to zdecydowanie najlepsze i najważniejsze rozgrywki w State of Survival, zwłaszcza dla graczy ze starszych państw, którym przejadły się już standardowe rozgrywki Reservoir Raid. W dzisiejszym spotkaniu mierzyliśmy się z sojuszem We Are One z państwa 102. Przed dzisiejszym meczem sytuacja obydwu sojuszów była identyczna. Jedno zwycięstwo i jedna porażka. Art of Dead co prawda lepiej poradziło sobie w spotkaniu z Bad Boys and Queens oraz przegrało mniejszą różnicą punktów z FFS niż We Are One, jednakże według bookmacherów oraz graczy State of Survival to właśnie sojusz z państwa 102 był faworytem tej rywalizacji. Na zwycięstwo We Are One postawiło aż 89% respondentów. To robi wrażenie. Graczy, którzy ściągnęli State of Survival z aplikacji AppGallery, zachęcam do wzięcia udziału w grudniowej kampanii, w której za zakupy pakietów w grze gracze otrzymują punkty w postaci płatków śniegu. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby płatków śniegu można wymienić je na kupony rabatujące oraz prawdziwe nagrody jak smartbandy, słuchawki czy tablety. To świetna okazja, by wzmocnić się, a przy okazji sprawić sobie prezent gwiazdkowy. Bardzo obawialiśmy się obecności graczy, tym bardziej, że 19 UTC dla graczy spoza Europy oznaczało późną noc lub środek dnia pracy. Przypominam, że Reservoir Raid League rozgrywane są w piątki. Jakby tego było mało, godzinę przed spotkaniem graliśmy wydarzenie Mini Mayhem, więc część z naszych amerykańskich graczy grało 2 godziny w czasie dnia pracy. Deweloperzy naprawdę zrobili z gry niepłatną pracę na pół etatu. Wracając do małego finału Reservoir Raid League. Powiedziałem małego finału, ponieważ zwycięzca pojedynku awansuje dalej do fazy KO, więc był to mecz o wszystko. Ponieważ w ostatniej walce w Reservoir Raid League zabrakło nam punktów zdobywanych w budynkach, tak teraz wydelegowaliśmy ekipę Tile Hunters oraz Water Collectors do zdobywania elektrowni słonecznej. Tradycją już się stało, że musimy gonić rywala. Tym razem stawka jednak była zbyt wysoka, by odpuścić w jakimkolwiek momencie. Ale z drugiej strony staraliśmy się w miarę naszych możliwości osłabić rywala. Dobra dyspozycja poszczególnych marszów była kluczowa w tym momencie gry. Nie mogąc przebić się przez zasieki pozostawione w elektrowni słonecznej, gracze wrócili do swoich macierzystych drużyn. Wynik punktowy nie napawał optymizmem, a sojusz We Are One zajmował wszystkie ważniejsze obiekty w rezerwuarze. Obydwie duże oczyszczalnie wody, centralny rezerwuar oraz oczywiście elektrownię słoneczną. Coś musiało się zmienić, ale do tej pory nie rozpracowaliśmy jeszcze rywala, a czas nieubłaganie upływał, na naszą niekorzyść. Zrobiłem wcześniej mały research odnośnie naszych dzisiejszych rywali i dowiedziałem się m.in., że, i tutaj cytuję, sojusz We Are One ze stanu 102 to wysoce zorganizowany i zgrany zespół. Ich celem jest stać się największym sojuszem w swoim państwie i osiągnęli w tym procesie wiele sukcesów. Sojusz składa się z wysoce wykwalifikowanych graczy, którzy wykorzystują zarówno strategię, jak i umiejętności, aby zdominować swoich przeciwników. Mocne strony sojuszu leżą w pracy zespołowej i poświęceniu. Członkowie motywują i zachęcają się nawzajem, co pozwoliło im stać się jedną z najpotężniejszych drużyn w swoim regionie. Mało kiedy można usłyszeć tyle miłych słów odnośnie jakiegokolwiek sojuszu, zwłaszcza jeśli państwo żyje już trochę czasu i każdy ma coś za uszami. Kluczem do zwycięstwa w State of Survival Reservoir Raid jest planowanie strategiczne i efektywna praca zespołowa. Przed rajdem zespoły powinny opanować kompleksową strategię uwzględniającą wszystkie potencjalne scenariusze. Podczas samego wydarzenia zespoły powinny mieć jasne role dla każdego członka i współpracować, aby zmaksymalizować swoją skuteczność. Wreszcie zespoły powinny utrzymywać ścisłą komunikację podczas całego rajdu i być przygotowanym na odpowiednie dostosowanie swoich planów. Ale mimo ciągłego gonienia rywali, pomimo znacznej różnicy w punktach, Art of Dead nie zakładał jednego scenariusza – porażki. Mobilizacja trwała od zeszłego piątku, po przegranej walce z FFS, a chęci zakwalifikowania się do 1/8 finału mieliśmy ogromne. Po 40 minutach walki sojusz We Are One nie oddał ani na moment prowadzenia, pewnie utrzymując stabilną przewagę punktową. Ale wraz z upływem czasu i pojawiającymi się kolejnymi zbiornikami wodnymi Water Tanks
oraz malejącą ilością żołnierzy w kwaterach graczy, mecz skłaniał się ku najważniejszej fazie. Jest to moment, w którym bardzo wiele walk zostaje przypieczętowanych, lub przeciwnie, wyniki zmieniają się o 180 stopni. Po 45 minutach rywalizacji po raz pierwszy wysunęliśmy się na prowadzenie punktowe. Wstąpiła w nas nowa energia, jeszcze więcej wiary, że to się może udać. Zaczęła się walka o kałuże wody, o water tanks, zaczęły się ataki solo na budynki. Wszystkie wcześniejsze ustalenia zaczynały się zmieniać pod wpływem chwili. Jeśli ktoś był Hunterem, to ta rola przestała obowiązywać i odtąd każdy pełnił każdą rolę. Wszyscy przenosiliśmy się pod kałużę wody, wszyscy staraliśmy się zbierać wodę z płytek i silniejsi gracze starali się przejąć budynek solo. W jednej chwili walczysz z drugim graczem o water tanks, w drugiej jesteś po drugiej stronie mapki, żeby zebrać wodę. Zbierasz i wracasz z powrotem, walczyć o wodę z farm. Zostało mniej niż 10 minut. Różnica punktowa była minimalna i trzymaliśmy małą oczyszczalnię numer 4, która posiadała ponad 14 000 jednostek wody. Właściwie tyle wystarczało, by We Are One wrócili do gry. Więc w krótkim odstępie czasu z jednego atakującego gracza obiekt stał się celem rajdów i setek ataków solo. Zareagowaliśmy adekwatnie, bo nie było już miejsca na chłodne kalkulacje. Mnóstwo ataków każdego z graczy rywali i kilkoro naszych, uzupełniających braki żołnierzy ciągle i ciągle. W międzyczasie kolejne budynki zostają pozbawione zebranej wody, kolejne przenosiny, zbieranie wody i powrót do wcześniejszych zadań. Końcówka spotkania wymagała wielu zaawansowanych przenosin, zwłaszcza, że nie posiadaliśmy lotniska helikopterów i na darmowe przeniesienia nie mieliśmy co liczyć. Koniec końców udało się i po wspaniałej walce to Art of Death wita się z fazą playoff. Trzymajcie za nas kciuki w kolejnych meczach Reservoir Ride.